Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Okej, witaj Arturze ponownie w naszych pogadankach na temat, no niestety tematy polityczne, no ale bez nich się nie obędzie tutaj. Ja chciałem Cię przywitać bardzo serdecznie. Witaj, Artur. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat ewentualnych scenariuszów związanych z końcem wojny w Ukrainie, dlatego że widzimy, że to do tego dąży, chociaż ja szczerze mówię, że nie sądzę, żeby ona się jeszcze tak szybko zakończyła, ale to zobaczymy. I jakie te scenariusze mogą być? Wymienimy tutaj trzy. No oczywiście najbardziej optymistyczny, najbardziej pesymistyczny i taki umiarkowany. I chciałbym znać tutaj Twoją opinię na ten temat, ze względu na to, że bardzo wiele się mówi na pewne tematy. Wiemy, że teraz po prostu toczą się rozmowy. Co jest śmieszne, że te rozmowy, no teraz dopiero Rosja została włączona w nie. No ale toczą się rozmowy właśnie USA, najpierw Ukraina, USA, Unia Europejska, a teraz USA, Rosja. Ukraina gdzieś jest tam na uboczu, w ogóle nie jest brana pod uwagę z tego, co widzę, nie? Polska zresztą też. Chciałbym znać Twoje zdanie, Arturze. Jak sądzisz, jak to się rozwinie? Jakie jest ryzyko? Jak myślisz? Zacznijmy może od tego najbardziej optymistycznego. To znaczy, ja ci powiem coś takiego. Jeszcze podejdę do takiego tematu, że te rozmowy dla mnie to przypominają taką nowoczesną Jałtę, to bym tak powiedział, bo oczywiście do Jałty Polski też nikt nie zaprosił, oczywiście. Oczywiście. A my musieliśmy, czy nam się podobało, czy nie, przyjąć te warunki, które stwierdzono poza naszymi plecami. I mniej więcej tak to wygląda, wiesz, jeżeli chodzi o kwestię z Ukrainą, że jej nikt nie pytał o zdanie, zresztą trudno, żeby ją pytać o zdanie, skoro ona, bo słuchaj, jeżeli ktoś przegrywa, to decyduje się na pokój i na rozwiązanie konfliktu, a nie przegrywa i stawia warunki, tak jak to robi roszczeniowo Ukraina cały czas, no nie? No to jest tego typu sytuacja. No ale jeszcze ci powiem takie moje przemyślenia odnośnie tych rozmów. One są na tyle dziwne, wiesz, że Stany Zjednoczone coś sobie tam ustaliły z Rosją, no nie, te 28 punktów, a teraz Unia Europejska czy cały Zachód kombinuje, co by tu tylko zrobić, żeby pozmieniać te 28 punktów, tak, żeby w pewnym momencie, kiedy przyjdzie do podpisania, to żeby Rosja wstała i powiedziała, nie no sorry, no tak, to się nie umawialiśmy, nie? Po prostu. Więc w mojej ocenie to wszystko zmierza w tym kierunku, żeby zniszczyć to, co Stany Zjednoczone uzgodniły z Rosją. Niektórzy mieli pretensje, że Stany Zjednoczone rozmawiają z Rosją. No a z kim mają rozmawiać? Z Francją? No kurwa, no chyba logiczne, że skoro jest wojna Rosji, załóżmy, czy ten konflikt między Rosją a Ukrainą, to się rozmawia
jedną z tych stron. Można by powiedzieć, że z dwoma stronami, ale co tu dyskutować z Ukrainą? Jeżeli doskonale wszyscy wiemy o jednej rzeczy, to nie Moskwa pierwsza puściła czołgi na Donbas, tylko pierwsza czołgi na Donbas puściła Ukraina. Kijów puścił czołgi na Donbas jako pierwszy za to, że Donbas mówił po rosyjsku i to wszyscy doskonale wiemy. I od tego się w ogóle ten konflikt początkowo zaczął. Ale tak jak mówisz, chciałeś, żebyśmy zaczęli od tego najbardziej, nazwijmy to sobie, najlepszego. Czekaj chwileczkę. Czekaj, Artur, chwileczkę, bo ja muszę tutaj jeszcze skomentować. Później przejdziemy od tego najbardziej optymistycznego, zaczniemy od tego najbardziej optymistycznego scenariusza. Jeśli chodzi o rozmowy USA z Rosją, no to tutaj oczywiście są bardzo duże pretensje i od strony Polski, i od strony Unii Europejskiej, że Unia Europejska nie jest włączana, ale Unia Europejska jak dotąd nie pokazała nic, a wręcz przeciwnie, nawet się skompromitowała, jeśli chodzi o tą wojnę całą, dlatego że Unia Europejska naprawdę mogłaby znacznie więcej zrobić, nie zrobiła nic, dosłownie nic. Ja tutaj mogę przytaczać wiele wypowiedzi i tej Ursuli i różnych innych tych komisarzy europejskich. Ja myślę, że nie będzie to potrzebne ze względu na to, że po prostu wiesz, wszyscy wiemy, w jaki sposób wygląda ta sytuacja. No i nie ma co się dziwić, że no USA jako numer jeden no, chce rozmawiać z najsilniejszymi, tak? A jeśli chodzi o Ukrainę, to o czym ty powiedziałeś, no to wiemy, co tam było teraz. Ta ogromna, ten Kwestia ogromny skandal korupcji to jest związany z korupcją, oczywiście. tak? Przecież to jest dla mnie to jest niepojęte, naprawdę, kraj, który leży prawie na ziemi, dlatego że nie podniesie się z tego i to przez długie lata się nie podniesie, albo dekady. I taki kraj jeszcze pozwala sobie na korupcję. Dla mnie to jest niepojęte, naprawdę. No ale dobrze, No wiesz, to jest, zacznijmy. ja ci powiem tak, Ukraina, podobnie zresztą jak PiS, o czym kiedyś może sobie porozmawiamy, w chwili obecnej zachowuje się jak taki wilk, który wpadł we wnyki i próbuje się z niego uwolnić i taki wilk jest w stanie wyrwać sobie własną łapę, byle tylko uciec z tych wnyków. Dlaczego porównałem Ukrainę do PiSu? Dlatego, że PiS po tym, co się działo w czasie Srowidu, prawda, jak i później jak wpuszczał Ukraińców do Polski i zniszczył kompletnie rolnictwo polskie i przed przegranymi wyborami naobiecywał cuda jeszcze, a jak przegrał wybory, to jeszcze dowalił gorzej rolnikom i Polsce, bo wiedział na przekór po prostu Platformie, czyli na złość mamie odmrożę sobie uszy. To prawda była taka, że PiS doskonale wiedział, że po tym całym Srowidzie i po tych całych ambarasach i tej swojej polityce oni kompletnie, Polacy nie będą na nich głosowali. Dlatego oni zrobili wszystko w tym kierunku, żeby zrobić wszystko dla Ukraińców, którzy będą w Polsce, dlatego że za chwileczkę masa z tych ludzi dostała obywatelstwa polskie i oni głupio liczą, że ci ludzie będą na PiS głosowali, prawda? Ktoś jeden ze złośliwych powiedział coś takiego właśnie, że nie ma sensu, żeby Ukraińcy w Polsce robili ukraińską partię, przecież mają już dwie partie ukraińskie, Platformę i PiS, no nie? Którzy głosują za ich, wiesz, za ich postulatami, no nie? I teraz powiedziałem o tym, że PiS tak się zachowuje i tak samo podobnie zachowuje się, widzisz, Ukraina, która zachowuje się w sposób bardzo destrukcyjny, bo ona wie, że tę wojnę przegrała kompletnie. I dlatego jedyne co robią, to niszcząc wszystko naokoło, co jest tylko możliwe. Oni puszczą Tak. rakietę gdzieś tam, nie wiem, 200 kilometrów, 500 kilometrów, tylko po to, żeby zniszczyć, to i tak nie zmieni kwestii wojny, i tak nie zmieni niczego w wojnie, ale będą niszczyć wszystko naokoło. Co więcej, Ukraina doskonale zdaje sobie Na zasadzie takiej, że tonący chwyta możliwie największą ilość ludzi, żeby poszli z nim na dno, tak, to prawda? jest właśnie, to jest tego typu, to jest tego typu, widzisz, rzecz i w mojej ocenie to jest jeszcze druga sprawa, oni doskonale wiedzą, tak jak PiS wie, że Polacy nie będą już na nich głosować, oni nie zyskają większości, w nic, bo oni przegrali całkowicie wszystko, co mogli przegrać. Tak samo Ukraińcy wiedzą, że Ukraina wie, że Ukraińcy nie wrócą kompletnie na Ukrainę po tej wojnie. Dlatego w tej chwili pojawił się nowy plan, o którym nie wiem, czy słyszałeś, ale to był dosyć głośny plan. Bardzo jest on nagłaśniany na Ukrainie. Po prostu ściąganie ludzi z Afryki na tereny Ukrainy. Dlatego, że nawet Nie, jeżeli tego wojna, nie słyszałem. Nie nawet jeżeli słyszałem o tym. wojna się zakończy,
to w chwili obecnej nie masz rąk do pracy, kompletnie, nie masz rąk, ten kraj jest przegrany, więc trzeba znaleźć ludzi, którymi tam się zasiedli te tereny, którzy będą tam pracować, którzy, no bo wiesz, co innego w Londynie, gdzie są jacyś tam ludzie z Afryki i dostają socjal, nazwijmy to, Tak, a co innego na Ukrainie, kiedy nie dostaniesz socjalu i będziesz musiał pracować, no nie? tak. No to oni będą. No i jest ten plan dosyć głośny w ostatnim tygodniu. Był na temat zasiedlania właśnie ludzi z Afryki, w dużej mierze z Afryki, żeby po prostu nazbierać ludzi, żeby ten kraj mógł w ogóle egzystować. Być może to był też cel rozpoczęcia tej wojny, żeby po prostu przemieszać ludność, o którym się tak głośno mówiło, że Ukraińców się wyśle do Europy, gdzieś się przemiesza. Ten projekt zaczął się dużo wcześniej, bo Polaków wysłano do Anglii, Polacy na emigrację wyjechali masowo, załóżmy. Znam to z autopsji. No, Mhm. następnie Ukraińcy wjechali na te tereny, a następnie z Afryki się wrzuci na Ukrainę, no nie? Także ten. Wiesz co, czytałem kiedyś taki bardzo fajny artykuł na temat właśnie emigracji i ta mieszanina, te przesiedlenia i te takie w sumie niecelowe, ale wymuszone niejako, wiesz, sytuacją ekonomiczną, one miały miejsce praktycznie od zawsze. Od średniowiecza poprzez tam XVI, XVII, XVIII wiek, wiadomo, no u nas tam w XVIII wieku no to wiemy co było i dlatego Polacy emigrowali, dlatego że były rozbiory, no i wiadomo, że Polski wtedy nie było, już no było nieciekawie bardzo. W każdym razie słyszałem właśnie o tym, że teraz i wiesz kiedy czytałem te prognozy, już chyba jakieś 10 lat temu, może nawet dalej, że właśnie teraz nadchodzi kolejna taka emigracja i to było, o wiem już kiedy, to było po tej pierwszej fali emigracji, nie do Polski, do Europy. Ona miała miejsce bodajże w 2015 roku. I czytałem właśnie, to były też takie na pograniczu teorii spiskowych. Ktoś mówił tam o tym, że teraz nastąpi kolejne przemieszanie ludzi, że po prostu no, ludzie muszą się wymieszać, nie? To tylko tak chciałem tylko jeszcze dodać, nie? Mhm. Jako ciekawostkę to powiem jeszcze jedną taką rzecz, że właśnie jak były rozbiory, to Turcja na przykład nie uznała rozbiorów Polski, dlatego przed sułtanem tam było wolne miejsce, załóżmy wolny fotel, bo były dla różnych posłów, ale dla Mhm. posła polskiego też był, nie? I zawsze jest znany ten cytat, gdzie zawsze jak rozpoczynano spotkania, czy kwestie z dyplomacją, to pierwsze zdanie, które padało, to czy przybył już poseł z Lechistanu, prawda? Bo to miejsce zawsze stało puste, bo Turcja nigdy nie uznała rozbiorów Polski. A jeszcze taki jeden Mhm. dowcipek, bo w tamtym ostatnim numerze mówiłem o tej inteligencji, jeszcze zanim przejdziemy, o inteligencji tych, O tym też A, no dobra. o tej Mów. inteligencji policjantów, co poprzednio Mhm. mówiłem, to mi się jeszcze przypomniała jedna rzecz, bo kiedyś była taka bójka, ja to tylko jeszcze powiem w ramach takiego przerywnika, kiedyś była taka bójka, ja byłem świadkiem, w prokuraturze była taka bójka i dwóch gości się tam pobiło na noże, no i jeden wbił ten nóż temu drugiemu gościowi w udo, no nie? Po Mhm. prostu go skaleczył, no i ten policjant napisał, że rana była na łudzie, no nie? Przez ły, nie? Że rana była na Aha. łudzie. No nie? No i Aha. akta zostały z sądu zwrócone z zapytaniem, co to jest łudo. No nie? Po prostu. To tak jako forma luźniejsza. Ale teraz może przejdźmy do tego właśnie, Mhm. bo ja dałem, Najbardziej optymistyczny scenariusz. tak, ja Dobrze, tutaj specjalnie dałem falę, bo sobie troszkę popłyniemy w fantazji i w marzeniach, no dobrze. nie? Oczywiście, Mhm. dlatego, że ja w to, co będę mówił w tej chwili, to nie do końca wierzę, ale przynieśmy tak sobie, pobujajmy w obłokach. Opuśćmy wodzy fantazji. Tak, Proszę więc bardzo. załóżmy ten najlepszy scenariusz dla Ukrainy i dla Polski. No to załóżmy, że doszłoby do takiego stanu, że Ukraina by zwyciężyła, w co ja osobiście nie wierzę, no ale Ja też nie. by zwyciężyła i osiągnęła takie warunki końcowe bardzo korzystne dla tej swojej suwerenności. Czyli załóżmy, żeby przywrócono jej wszystkie terytoria. Bo jeszcze chciałbym przypomnieć, pamiętajcie o tym, że rząd PiSu, jak zaczęła się ta wojna w 2022 roku, no to rząd PiSu wytargował, że my będziemy brali, odbudowywali Donbas. Także myślę, że Putin w tej chwili będzie bardzo zadowolony, jak my za nasze pieniądze Donbas odbudujemy, no nie? Takie interesy robił rząd PiSu w imieniach narodu. No ale załóżmy, że Ukraina by zwyciężyła, że odzyskałaby te swoje tereny i wszystko dla tej swojej suwerenności, czyli gwarancję bezpieczeństwa.
no to wtedy w mojej ocenie byłaby sytuacja taka, że to międzynarodowe finansowanie odbudowy na pewno by zostało zabezpieczone i przez, bo jakby wygrali, no to na pewno i Unia by w to się włączyła, i Stany Zjednoczone, i wszystkie międzynarodowe banki, dlatego że to by było jasne, że oni by w tym widzieli kompletny interes, a poprzez taki scenariusz, no Rosja na pewno by była politycznie i gospodarczo osłabiona i niezdolna do dalszej, dłuższej agresji. Chociaż tu też ja mówię, rzucam wodze fantazji, bo Rosja w tej chwili już powiedziała, że w razie czego jest gotowa do konfrontacji z NATO, pomimo Tak. walki, załóżmy, z Ukrainą, tak? No więc Rosja powiedziała, że o Unii Europejskiej, że jest z Europą gotowa, z z Europą, Europą. no bo z NATO nie. Tak, Z NATO nie, ale chodzi o Unię Europejską. No tak. ale weź, z NATO odłóż Stany Zjednoczone, Turcję i Kanadę, no to masz dzięki za występy. To Europa tam się do niczego nie nadaje, no nie? No ale dobrze, załóżmy, że taki scenariusz by był, no i postarajmy się pomarzyć, co by to oznaczało dla Polski, tak? No na pewno pamiętajmy o takich kwestiach, że jest to niesamowity teren i niesamowity interes. Dlaczego? Dlatego, że skala tej odbudowy Ukrainy, no to szacunki, powiedzmy sobie to budżetowe, mówią mniej więcej, że odbudowa Ukrainy musiałaby wynosić od 500 do 550 miliardów dolarów, tak? I potrzeba przynajmniej dekadę na odbudowę Ukrainy. Przynajmniej. To powiem szczerze, że to jest gigantyczne rynkowe okno dla rozmaitych firm, czy to budowlanych, czy logistycznych, czy energetycznych, czy technologicznych. I w tym przypadku być może, w co wątpię, ale załóżmy optymistycznie, Polska byłaby takim kluczowym partnerem handlowym dla Ukrainy, no nie? Ale mówię, my jesteśmy dalej w sferze marzeń, więc ten eksport szybko by rósł do naprawdę wielomiliardowych poziomów, no i to by było moim zdaniem takim marzeniem, bo szczerze mówiąc, to by oznaczało realne miliardowe kontrakty dla polskich firm, a ja powiem szczerze, że tam gdzie są pieniądze, to myślę, że inni by się szybciej tym zainteresowali niż Oczywiście, Polska. że tak. No Mają nie? większą siłę przebicia. Oczywiście, no oczywiście na pewno byłaby to kwestia tego szybkiego wzrostu zamówień. To byłby ty najbardziej optymistyczny. Ja nie wiem, jak ktoś wierzy w ten scenariusz, to chętny jestem za komentarze i niech to też umotywuje po prostu, jak to by miało w ogóle istnieć Czekaj, zatrzymajmy i się, Artur, tutaj funkcjonować. No. chwileczkę jeszcze, zanim przejdziemy dalej, bo ja tak widzę ten scenariusz. Nie, ja go nie widzę, dlatego że moim zdaniem jest to niemożliwe. W tej sytuacji jest niemożliwe. Po 4 latach już prawie wojny, po 4 latach już prawie tego konfliktu na wyniszczenie, bo tak trzeba nazwać rzeczy po imieniu, na wyniszczenie, gdzie pieniądze tak naprawdę te, które miały iść na działania jakieś, czy zapobieganie, czy niwelowanie pewnych działań wojennych ze strony Rosji, no poszły nie wiadomo gdzie. Także ja tego nie widzę. Ale gdyby miało dojść do czegoś takiego, to ja powiem Ci szczerze, ja tutaj widzę paradoksalnie i w jednym i w drugim przypadku widzę niebezpieczeństwo dla Polski ze względu na to, że gdyby Ukraina wygrała, to wtedy Ukraina obrosłaby w piórkach w A to taki na bank. sposób, że zagrażałaby każdemu i jednemu sąsiadowi, a my, jak wiemy, oczywiście jesteśmy sąsiadami Ukrainy, nie mówiąc już o Mołdawii, o Węgrzech, tam Ale oczywiście, Słowacji, ja ci jeszcze państwach, nie? wejdę w słowo, Mhm. Sławek, to co Korwin-Mikke powiedział swego czasu, że on jest pewny, że w przeciągu 10-15 lat nastąpi konflikt zbrojny między Polską a Ukrainą. No to wtedy go Aha, obrzucili błotem, jak on śmie takie rzeczy mówić. A on powiedział, ludzie, zobaczcie jak Ukraińcy się zachowują w czasie pokoju. tak. Jacy są roszczeniowi, agresywni i wszystko w czasie pokoju. To co dopiero gdyby oni obrośli w piórka i oni by się odbudowali, tak? To w tym przypadku Tak. to byłaby już kompletna katastrofa. To nie jest w interesie Polski, żeby oni się odbudowali, szczerze mówiąc. Powiedzmy No ale sobie, nie leży w interesie Polski też, żeby upadli. no tak, dlatego No, ogólnie najlepszym wyjściem, ale może do tego się jeszcze dojdzie, to jest po prostu taka delikatna, może nie to, że eutanazja, ale podtrzymywanie po prostu przy istnieniu, tak? Można tak. to podtrzymywać przy istnieniu, ale to wiemy doskonale o tym, no nie? Ale jeszcze, Tak. jakie inne rzeczy z tego optymizmu wynikają? No bo
optymistycznie, ja ci gwarantuję, że gdyby tak było, że nagle by się pieniądze pojawiły na Ukrainie, tak, załóżmy, no to na bank masa Ukraińców by wróciła do siebie, e, ale oczywiście ten przypływ ludności by nastąpił, na pewno. To by było też dla Polski dobre, bo wtedy byłaby sytuacja, że tam niektórzy gadają, że w formie, że zabrakłoby tutaj kwestii miejsc pracy. Nieprawda, bo jak są, wiesz, prawda jest taka, że gro miejsc pracy zajmują Ukraińcy. Jakby oni poszli sobie do siebie, to te miejsca pracy by się zluźniły dla Polaków, na pewno. To nie ma tutaj dwóch zdań, no nie? Nie ma tutaj dwóch zdań. Chociaż ja ci powiem, ostatnio mnie przeraziła inna rzecz, bo ja po moich treningach Aikido zajeżdżam sobie do pobliskiej Biedronki tam, dlatego żeby kupić sobie coś do picia zawsze po treningu i ze mną również jedzie dwóch kumpli i oni tam, taki ojciec z synem, no i oni, proszę ciebie, ostatnio im powiedziałem, że słuchajcie, wy jesteście jedynymi osobami, którzy w tej Biedronce mówią o tej porze po polsku. I co więcej, to wcale nie jest sytuacja, że tam ukraiński słychać w tej Biedronce. Mhm. Tylko wiesz, obok jest masa akademików, no nie? I tam jest taka masa ludzi z Włoch, z Hiszpanii, że ty w tej Biedronce samych studentów słyszysz. Ty nie słyszysz kompletnie polskiego, wiesz. I to jest też w jakimś tam stopniu, wiesz, zrobione. A to też świadczy o tym, że ci ludzie, którzy tu przyszli, to oni będą tutaj pracy szukali. To znowu No tak. Polacy będą mieli problem ze znalezieniem pracy we własnym kraju. Dobrze, czekaj, zanim przejdziemy do tego, wróćmy jeszcze powiedziałeś, do ewentualnego powrotu Ukraińców No właśnie, więc do mamy, ojczyzny. załóżmy, Czekaj chwileczkę, Mhm. Artur, bo ja chcę tutaj jeszcze coś skomentować. Z mojego doświadczenia i z moich obserwacji wynika, że pierwsi wróciliby na Ukrainę ci, którzy tam żyli jak pączki w maśle, czyli wojskowi, mundurowi, wszyscy ci, którzy mieli dostęp do władzy, a co za tym idzie, do naprawdę dużych pieniędzy. Byli decydentami, jeśli chodzi na przykład o fundusze publiczne albo o inne rzeczy. Po prostu decydowali o czymś, z czego były jakieś pieniądze. Skąd ja to wiem? Dlatego, że tutaj w Anglii mamy kilka takich osób, rodzin ukraińskich i to mówię, ci najbiedniejsi ludzie, którzy są naprawdę Bogu ducha winni, oni dziękują za wszystko, że tutaj są i naprawdę są szczęśliwi, chociaż tęsknią, oczywiście, nie? Natomiast ci, którzy przyjeżdżają tutaj, wyobraź to sobie, biedna Ukrainka przyjeżdża tutaj Mercedesem S-klasą, S Mhm. to znaczy Supreme, to jest taka Mhm. ta tak zwana 600, ta stara, No, tak? no. Przyjeżdża takim Mercedesem i ona ciągle jej mało i ciągle po prostu nie może uwierzyć, jaki oni mały jej dom tutaj dali, bo dali jej tylko chyba 4-pokojowy dom, wiesz, kuchnia, łazienka z ogródkiem, fajne, nie, jaki Mhm. mały, ona tam na Ukrainie miała znacznie więcej. Ona jest oczywiście, że może nie oczywiście, ale ona jest żoną, to znaczy rozstali się, ale jest byłą żoną wysoko postawionego wojskowego. No i co za tym idzie, ona sobie żyła jak pączek w maśle. Mhm. Mhm. Z kilkoma innymi takimi osobami jeszcze się tutaj spotkaliśmy. Ja uważam, tak reasumując już to, o czym ty powiedziałeś, że najbardziej prawdopodobne jest, że wróciliby ci ludzie, Mhm. którzy chcieliby dokonać jeszcze rozbioru tej Ukrainy i po prostu, którzy chcieliby korzystać jakoś tam Mhm. Tych ze swojej benefitów. Z tych pozycji. Nie, z pozycji na Ukrainie, którą mieli, a którą stracili, która to pozycja dawała im dostęp, ujmijmy to kolokwialnie, dostęp do koryta. I tylko No tyle zgadza chciałem się. powiedzieć. Dobrze, Ale wiesz, wracamy teraz do studentów. jeszcze w tym kwestiach, w tych kwestiach dotyczących tych pozytywów, no to Unia Europejska Mhm, planowała trwale odciąć się od rosyjskiego gazu, tak mniej więcej mhm, w 2027 roku. mhm. No więc tutaj jest Czytałem o tym. Mhm. takie teorie mieli, no nie? Chociaż tak naprawdę najśmieszniejsze jest to, że gaz swego czasu w czasie wojny Ukraina od Rosji kupowała. To też było dobre, nie? To Mhm. też jest ten, ale to oczywiście. A nawoływała i namawiała każdego innego, żeby odcięli się od gazu, Tak, 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 Ukrainy tak, i od ropy naftowej. tak. Tak, no między innymi wiesz, to by na pewno zmieniło znacznie rynek energii, inwestycji w LNG, w OZE
i w różne magazyny energii, no dla Polski by to było większe bezpieczeństwo dostaw, teoretycznie, nazwijmy to, chociaż to też jest śmieszna sytuacja, bo Polacy z Dudusiem na czele wzięli, oddawali surowce strategiczne Ukrainie, a kiedy zabrakło Polsce gazu chyba bodajże, czy benzyny, nie pamiętam czy gazu, czy benzyny, to Ukraińcy powiedzieli, że mogą nam go odsprzedać, nie? No i to też było kultowe akurat, kultowy ich tekst, no nie? W tych oczywiście optymistycznych, super optymistycznych wizjach, no to byśmy mieli stabilną wschodnią flankę i to by było super wzmocnienie dla NATO, no nie? To jest tak mówię, w świecie marzeń, no nie? Natomiast tutaj jest kwestia dodatkowa ta, że byłyby te długoterminowe, powiedzmy sobie szczerze, instrumenty odbudowy, no nie? No bo tutaj jest masa różnych. Unia Europejska to by żyła jak pączek w maśle. Oni by mogli dawać kredyty, pożyczki, fundusze, reparacje. Oni by mogli ćmić po prostu Ukrainę, że oni już za chwilę wejdą do Unii. Oni nigdzie nie wejdą, ani do Unii nie wejdą, ani nie wejdą do NATO. To bądźmy realistami. To absolutnie do tego nie dojdzie. To tak się tak Ja, mami. ja też tak uważam. On się mami Ukraińców i oni żyją Tak. w tym świecie matni, gdzie oni myślą, że Załęski im wszystko załatwi, a Załęski ma już w tej chwili w gaciach na tydzień i trzeba nie pozwolić mu, żeby dobiegł do kibla, no po prostu. Trzeba tak to po prostu zrobić wszystko. No ale A wiesz, ujmując to kolokwialnie, no rozumiem, o co ci chodzi, że po prostu rozgrywać go tak długo jak się da, żeby po prostu jemu się wydawało, że on coś zyska na tym, a tak naprawdę nic nie zyskuje, a zyskują po prostu inne, tam trzecie strony. słuchaj, E, popatrzmy w historię. Amerykanie mhm. dali Kaddafiemu najpierw broń, potem go zlikwidowali. Husajnowi Tak, dali najpierw broń, potem go zlikwidowali. Assadowi dali broń, potem go zlikwidowali. I Załęskiemu dali najpierw broń, nie? No to no. historia naprawdę lubi się powtarzać. No ale widzisz, tutaj mówię, my żyjemy sobie w świecie marzeń. Można by sobie tutaj dyskutować troszeczkę dłużej na te tematy. Że Dobra, teraz średnio optymistyczny scenariusz. słuchaj, Załóżmy. Mhm. no właśnie, jeżeli byśmy teraz zajęli się tym takim, nazwijmy to, średnio optymistycznym, Czyli najbardziej prawdopodobnym może. tak, Takim. czyli musielibyśmy, ten średnio optymistyczny w mojej ocenie polega na tym, że Ukraina nie wygrywa całkowicie, ale również Rosja też nie wygrywa, że ta wojna się kończy jakimś tam rozejmem, nazwijmy to, ale ten rozejm nie jest spokojem. O, że Polska zyskuje bezpieczeństwo i silną taką pozycję gospodarczą, no a Europa Wschodnia na ileś tam lat dalej się bierze, po prostu stabilizuje. To taki scenariusz, powiedzmy sobie szczerze, średnio optymistyczny i jakbyśmy teraz zaczęli się nad nim zastanawiać, to w mojej ocenie to jest to tak, że wiesz, załóżmy, że Ukraina utrzymuje tą większość swoich terytoriów i odzyskuje jakąś tam część zajętych terytoriów, ale nie całkowicie, ale ileś tam. Więc ten front stabilizuje się na tej linii, bym powiedział, bardziej korzystniejszej dla Ukrainy niż jest obecnie, że z niektórych obszarów Rosja się wycofuje pod presją militarną, sankcyjną, czy jakąś tam, nie wiem, międzynarodową. Co by to znaczyło? No znaczyłoby, że Rosja by traciła przestrzeń operacyjną, prawda? Natomiast Ukraina by odzyskała część potencjału gospodarczego i strategicznego, więc walka jest tak naprawdę o Donbas, no nie? Bo to jest ciężki przemysł Ukrainy, nie? I o to jest. Tak, zgadza się. No, no ale trzeba by założyć, że nastąpiłoby, nazwijmy to, zawieszenie broni, które albo jakiś tam rozejm być może, na warunkach jakichś tam względnie akceptowalnych dla Ukrainy. No i na warunkach względnie akceptowalnych, nazwijmy to, dla Ukrainy. No i to nie byłby pokój, ale bym powiedział takie raczej długotrwałe zawieszenie broni, więc trzeba by zrobić jakąś linię demarkacyjną, być może taką jaka jest na Cyprze, która by była kontrolowana przez jakąś tam misję międzynarodowe, tak? No, Ukraina by zachowała prawo do integracji z Zachodem, czyli załóżmy średnio optymistyczny to byłby oczywiście, że będzie się jednoczyć z Unią Europejską, z NATO, albo przynajmniej w jakichś tak formach gwarancji bezpieczeństwa, tak? Efektem musiałby być brak dalszej eskalacji. Chociaż, szczerze mówiąc, te napięcia by w mojej ocenie nadal bywały, bo tak by to było, tak? No i teraz wiesz, jaki to miałby
skutek, nazwijmy to szczerze, dla Polski. Wiesz, ja ci powiem tak, konsekwencje dla Polski takie, bo moglibyśmy tutaj sobie mówić, że jakoś to byłoby niewiele różniące się od tego pozytywnego, jeśli chodzi o pod względem gospodarczym. Natomiast konsekwencje dla Polski to byłby wzrost jakiegoś bezpieczeństwa militarnego, no bo Rosja byłaby zbyt osłabiona i zajęta tymi wewnętrznymi problemami, by móc dalej eskalować gdzieś w kierunku wobec NATO przykładowo, a Polska mogłaby Państw sobie, bałtyckich ogólnie, nie? tak, a Polska mogłaby sobie, wiesz, zmniejszyć ten poziom ciągłej gotowości bojowej i nadal by gdzieś tam mogła inwestować w obronność, no nie? No tak, ja miałem właśnie to powiedzieć, że Polska nie mogłaby się i nie może się rozluźnić ani nawet na minutę, ze względu na to, że to się tylko tli, to jest tylko kwestia czasu, Tak, aż po tak, prostu ale można by dojdzie do na Polski. jakiś moment Mhm. odłożyć, troszkę zmniejszyć Tak, gotowość bojową w celu zakupu, w celu umacniania Polski, tak? E, Teoretycznie, ale to jest teoria. W te dane statystyczne to ja kompletnie, wiesz, nie wierzę, ale załóżmy, można by powiedzieć, podobno od 20% do 40% Ukraińców planuje powrócić, tak? Podobno. No, natomiast rząd polski, w co ja oczywiście kompletnie nie wierzę, dalej trąbi w mediach, że ci, którzy zostali w Polsce, się wspaniale z Polakami integrują. No wątpię, no bo nie ma praktycznie dnia, żeby gdzieś w internecie albo w telewizji nie podano, że jacyś tam Ukraińcy pobili kogoś, albo zabili kogoś, albo awantury były z udziałem Ukraińców, albo że odwieziono Ukraińców pijanych na granicę i oddeportowano. No przecież nie ma tygodnia, żeby tego nie było, tych informacji, więc co tutaj ktoś gada, że Ukraińcy się w jakikolwiek sposób tam gdzieś, wiesz, integrują. Nie wiem z kim, nawet ze sobą się nie mogą integrować, bo okupują obecnie jeden z głównych parków w Warszawie i tam jest ciągła nawalanka między Ukraińcami a Ukraińcami, tak? No, żeby było ciekawie. Także oni nawet między nie znam tego tematu, no ale powiem to oni szczerze. między sobą nie są w stanie. To w ostatnim Mhm. tygodniu wyszło, że policja nawet nie ma kontroli nad tym parkiem, który jest tam w centrum, ponieważ tam się Ukrainki tłuką permanentnie z Ukraińcami i tam ciągle policja jeździ i ciągle interweniuje, nie? Także wiesz, także no oni nawet ze sobą się nie są w stanie zintegrować. No Ukraińcy ze tak. wschodu z Ukraińcami z zachodu, nie? No więc Słuchaj, musisz wziąć pod uwagę to, że na Ukrainie jest bardzo podobnie pod tym względem jak w Polsce. Ukraina była podzielona na dwie części. Zachodnia to była ukraińska Ukraina, a tak, wschodnia tak. to była rosyjska Ukraina. I ja zresztą znam przynajmniej jedną taką Ukrainkę, a znalazłoby się jeszcze chyba więcej Ukraińców, którzy pomimo tego, że są Ukraińcami, ale oni po ukraińsku nie rozmawiają, tylko po rosyjsku, nie? No oczywiście. Także to też o czymś świadczy. No oczywiście, no Mhm. to też takie, wiesz, bzdury były, że jak ta wojna wybuchła, no to my pomagamy Ukraińcom z Donbasu. Którym Ukraińcom? No przecież w Donbasie w 80% czy w iluś tam procentach, w dużej większości, przeważającej Tak, większości Rosjanie mieszkali. Więc tak, tak. wpuszczali bez kontroli, zresztą Duduś tam się chwalił na prawo i lewo w mediach, bo ten film krąży po internecie, że oni wpuszczali nawet nie sprawdzając paszportów. No to wiesz, o czym my dyskutujemy, Tak. a teraz się dziwią, albo mówienie, że Ukraińcy za podpuszczeniem Rosjan. Niekoniecznie, bo to mogą być Ukraińcy z rosyjskiej części, chociaż nie wierzę w to, Oczywiście. bo Ukraińcy tak naprawdę, bo Rosjanie tak naprawdę nie mają żadnego, wiesz, interesu w tym, żeby robić te cuda w Polsce. Bardziej Ukraińcy mają, można by o tym oddzielny program zrobić. No ale I dobra, tutaj zatrzymajmy się na chwileczkę, bo ja wam powiem, co zrobiłem. Zacząłem rozmawiać ze sztuczną inteligencją ChatGPT. Ja mam niepłatnego tego czata. Pamiętasz, tak jak w pierwszym no. odcinku porównywaliśmy, zacząłem wypytywać o Ukraińców. Ja powiem wam, że ja przecierałem oczy ze zdumienia, jakie ja odpowiedzi miałem. W ogóle sztuczna inteligencja zaczęła powoływać się na strony, i uwaga, strony, które są pochodzenia rosyjskiego, jak to w Polsce jest źle, jak to w Polsce Ukraińców tłuką, jak to Ukraińcy są dyskryminowani. I jest coraz więcej niepokojów antyukraińskich, co jest akurat prawdą, jednakże były to strony rosyjskie i przynajmniej należące do właścicieli rosyjskich. Jeden był Rosjaninem, jeden Ukraińcem. I powiem wam,
popatrzcie sobie na to i zwróćcie uwagę, w jaki sposób można kształtować opinię publiczną właśnie poprzez te algorytmy, nie? Dlatego znowu tutaj mówię wam i apeluję do was, to, o czym my rozmawiamy teraz z Arturem, to tak jak powiedziałeś, Artur, my popuszczamy wodzy fantazji. I teraz my sobie fantazjujemy trochę, marzymy, ale pamiętajcie, że wszystkie te informacje, o których my mówimy, to są tylko, to jest tak jak ty to mówisz, Artur, może trochę gdybologia, tak? Mhm. I to jest taka trochę spekulacja, dlatego nie bierzcie też, nie trzymajcie nas za słowo, tylko sami badajcie te tematy. Ale gorąco wam polecam, żebyście porozmawiali sobie po polsku oczywiście z czatem GPT i będziecie w ciężkim szoku, jak ta narracja wygląda. Ja wam tylko powiem pokrótce, ta narracja wygląda tak, że dokładnie to, co w telewizji słychać, Ukraińcy są biedni i oni biedni być muszą i muszą być szanowani, muszą być hołbieni, oni muszą być rozpieszczani w jakiś sposób i nie można w żadnym wypadku na nich nic złego mówić, ze względu na to, że generalizacja, uogólnianie jest bardzo złe, natomiast, to co mi tutaj sztuczna inteligencja napisała, natomiast twoje doświadczenia są niewspółmierne do tego, jak można tam określić naród, nie? I ja się zapytałem wtedy, no ale to chwilę, przecież na czymś takim polegają te wszystkie statystyki, które są naukami, która jest nauką, która jest tak naprawdę dziedziną naukową. No to w takim razie, jeżeli ja mam doświadczenia, to jest moja statystyka, to dlaczego na przykład statystyka statystyczna, tak, czyli Mhm. przeprowadzona przez naukowców, jest bardziej wiarygodna niż moje doświadczenia, nie? No. I oczywiście odpowiedź była taka, że no nie ma dowodów naukowych, żeby to tak było, jednakże statystyki naukowe Mhm. opierają się o pewne próbki z pewnych przedziałów wiekowych. Dobrze, zgodzę się z tym, że no doświadczenie to jest doświadczenie. Jeżeli ja obserwuję pewne rzeczy, Mhm. inni ludzie obserwują pewne rzeczy, to już jest naprawdę bardzo poważne doświadczenie, Mhm. nie? W taką konwersację się wdałem tutaj ze sztuczną inteligencją, powiem wam. Nie powiem, żeby to był ubaw, Mhm. naprawdę nie powiem, dlatego że mnie to trochę niepokoi, nawet nie trochę, mnie to bardzo niepokoi, że tak łatwo jest narzucić poprzez właśnie te wszystkie czaty GPT i inne Mhm. jakąś opinię, która ma ukształtować nas w celu, żebyśmy za czymś poszli, albo żebyśmy byli przeciwko czemuś, nie? To tylko tak na marginesie, może No długo wiesz, ja ci teraz powiem jedną rzecz. mówiłem, ale to jest ważne. Dla mnie bardzo niepokojące jest w dyskusjach z czatem GPT, że nawet dzisiaj tworzyłem Mhm. pewne kwestie na temat Watykanu, a czat GPT mi odpowiada, że obecny papież Franciszek i tak dalej. A wiesz, a Franciszek No, już kurna nie żyje, już dawno, wiesz, oczywiście. rozsypał się Mhm. chłopina, nie? Rozsypał się chłopina. Ja rozumiem, że jak wybrali Franciszka i ja na przykład zadawałem czatowi pytania na przykład na temat na temat Leona, tak? No to tam jeszcze coś było nieuzupełnione i on tam mówił, no Franciszek, ja mówię, nie Franciszek, tylko teraz jest Leon. A tak, masz rację, jest Leon, nie? No ale kurna, Franciszek już się dawno rozsypał, a ChatGPT do tej pory mi odpowiada, że papież Franciszek mówi i naucza. Obecny. Nie, że Mhm. powołuje się, że kiedyś Franciszek, tylko otwarcie mówi. Ja na przykład mówię, napisz list do papieża, a ten mi pisze, Ojcze Święty Franciszku. No kurde, no ręce mi odpadają po prostu, nie? Tak. Na to trzeba zwracać uwagę, bo ja pamiętam, jak rozmawiałem to jeszcze jakiś czas temu na tematy ufologiczne. Wyobraźcie to sobie, że ta sztuczna inteligencja ChatGPT znowu powiedział mi, że jego baza danych, czy tego baza danych, kończyła się we wrześniu 2021 roku. I wszystko, co było po 2021, bo ja pamiętam, zacząłem rozmawiać chyba pod koniec 22 albo początek 23 roku, i cały czas słyszałem to samo, że o wojnie w Ukrainie wtedy nie było nic, jeszcze nic. I ChatGPT w ogóle nie mógł skomentować. Także to, że teraz rozmawiamy Mhm. na ten temat z czatem, to oznacza, że po prostu ta baza danych została update'owana, tylko tak jak powiedziałeś, należy wziąć pod uwagę, najlepiej to zacząć konwersację z czatem GPT od tego,
kiedy była aktualizowana baza danych i do jakiego momentu ma na przykład informacje wiarygodne, nie? Mhm. Czy są to informacje w czasie rzeczywistym, czy Mhm. jakimś innym, nie? No jeszcze tylko powiem jako dowcip, bo ja Mhm. też wrzuciłem do czata GPT takie zapytanie, co by było, gdyby załóżmy wojna się na Ukrainie zakończyła i jakie by to miało Mhm. konsekwencje dla Polski. I wiecie, co mi ChatGPT odpowiedział? To jest najlepsze jajo. Bo ChatGPT mi odpowiedział, że wówczas nie dochodziłoby do sabotażów Tak, na terenie Polski. Polska by nie doświadczała sabotażów ani konieczności ewakuacji. I podsumowanie, to byłaby ogromna ulga dla naszego regionu. No kurna, no to my wojny nie mamy, a mamy wieczny sabotaż. I niech nikt mi nie tak, gada ciągle, że ten sabotaż robią Rosjanie, bo jakoś jeszcze jakoś dziwnym trafem nie złapali ani jednego Rosjanina, który robi sabotaż dla Rosji. tak. Tylko zawsze łapią Ukraińców, tak? I zawsze łapią Ukraińców, wiesz, no, a ani jednego Rosjanina nie złapali. No proszę, no litości. A mówienie, że no, jak to mówił ten Kowal, no nie? On mówił na zasadzie, że no chyba nie myślicie, że będzie Rosjanin z rosyjskim paszportem szpiegiem u nas. No nie, no może być Rosjanin z brytyjskim paszportem, nie wiem, z Mhm. kanadyjskim, obojętnie. No jakoś dziwnym traf może być Kanadyjczyk, kurna, z rosyjskim paszportem, obojętnie. No kombinacji jest naprawdę masa. Natomiast nie ma żadnej innej kombinacji, bo i przewodów, i rurociąg, i baba, która wwozi bombę do Polski, i załóżmy podpalenia, i różne inne rzeczy. No Tak, jakoś tak. kurna dziwnym trafem jest to zawsze Ukrainiec, który działa na zlecenie Rosji. No kto jeszcze z Zawsze idiotów, na zlecenie tak, Rosji, tak, kto z dokładnie. idiotów w to Mhm. uwierzy po prostu, Tak, tak. bo to wiesz, to jest Mhm. takie ludzkie pojęcie przychodzi. No ale Tylko, że dobra, wiesz, myśmy to sobie brzmi tam, wiarygodnie. To no, brzmi wiarygodnie, czekaj chwileczkę, Artur, to brzmi wiarygodnie ze względu na to choćby to, o czym mówiliśmy, że większość w Ukrainie tak naprawdę to jest rosyjskojęzycznych i oni są prorosyjscy bardziej prorosyjscy niż prozachodni, nie? A już słuchaj, na pewno nie propolscy, prawda? Słuchaj, ja ci powiem tak uczciwie. Ukraińcy to jest bardzo użyteczny naród. Na przykład, żeby nie być gołosłownym, Niemcy w czasie II wojny światowej wykorzystywali Ukraińców jako strażników w obozach koncentracyjnych. Tak. Oczywiście, bardzo użyteczny naród. Inni specjaliści wyznania mojżeszowego z innego ciekawego państwa, które obecnie ma też konflikt, brali Który dokonał ludobójstwa. wykorzystywali Ukraińców, proszę ciebie, do prania brudnych pieniędzy, tak? Mhm. No a teraz Rosja rzekomo wykorzystuje Ukraińców, żeby robić sabotaże w Polsce. Więc jest to Tak. zarąbiście naprawdę przydatny naród i usłużny naród. Tylko pytanie, czy jest sens Wygląda na zadawać naród się. najemników, prawda? Tak, czy jest sens zadawać się z takim narodem, który nie posiada własnego kręgosłupa, no nie? No. Tak. No Ten. dobrze, przejdźmy teraz do najbardziej pesymistycznego i moim zdaniem najbardziej prawdopodobnego scenariusza, jakim jest całkowita przegrana Ukrainy, tak? Mhm. No i wygrana, totalna wygrana Rosji, do czego to wszystko zmierza, bo ja tak to widzę, Ja też powiem to tak szczerze. widzę. Ta wojna I jaki to będzie miało wpływ na Polskę? Proszę cię Słuchaj, bardzo, Arturze. Słuchaj, wojna na Ukrainie była od samego początku przegraną wojną i to było Mhm. pewne, ale weźmy sobie, zastanówmy się nad takim najgorszym możliwym scenariuszem. Po pierwsze, duża część terenów Ukrainy będzie oderwana i przejdzie do strefy rosyjskiej. Tak będzie, bo Rosja nie odda Krymu, nie odda I Donbasu. jeszcze, I jeszcze Arturze, dlatego że ostatnio, i to chyba 2-3 dni temu, Rosja odgrażała się, że jeżeli nie ustaną ataki na okręty, na flotę na Morzu Czarnym, Mhm. to Ukraina zostanie całkowicie odcięta od Morza Czarnego. No zgadza To się. Rosja powiedziała. No, Nie wiem, czy jest to wykonalne technicznie, czy jest to możliwe, czy nie, no ale takie ryzyko na pewno istnieje. Co więcej, 2 czy 3 dni temu, bo my to nagrywamy akurat od momentu, kiedy nagrywamy, to 2 dni temu, Mhm. patrolowce rumuńskie zestrzeliły ileś tam dronów ukraińskich, które penetrowały tą przestrzeń niedaleko portu w Konstancji, tego najbardziej strategicznego portu rumuńskiego, prawda? Więc ich Mhm. zestrzelili, no nie? Więc to już też widać, jak próbuje się Rumunię wciągać w ten konflikt i próbuje się te bajki opowiadać, że to niby drony rosyjskie tam są, albo coś z tego typu.
No ale dobra, mamy te tereny, które Rosja sobie odrywa i przyłącza do siebie. Tam może sobie różne rzeczy zrobić. Może jakiś marionetkowy rząd zrobić, może całkowicie wciąć. No bo może zrobić marionetkowy rząd, a potem ten marionetkowy rząd może sobie spokojnie poprosić o przyłączenie do Rosji. I tyle w temacie, no nie? Druga taka sprawa, która byłaby wówczas istotna, no to byłyby z pewnością jakieś fragmentaryczne gdzieś tam walki, sabotaże, partyzantka na niektórych terenach ukraińskich, bo to Ukraińcy by tego nie odpuścili ogólnie. Oczywiście. To jest tego typu. Mogłoby dojść bo Rosja z pewnością by wykorzystała instrumenty i ekonomiczno-energetyczne, i różne sankcje, i kontrsankcje, żeby zdestabilizować Europę dalej, bo wówczas Rosja by jak najbardziej była silniejsza w tym aspekcie, a też w mojej ocenie Stany Zjednoczone chcą pójść na układ z Rosją, bo Stany Zjednoczone doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tutaj gra nie idzie o Ukrainę, tylko widzisz, sytuacja jest z Wenezuelą, z polami ropy naftowej w Wenezueli, to jest pierwsza rzecz. Może Ja zacząć, mówiłem ci, Artur, że to są działania symetryczne. no, To są działania. Amerykanie wydzierają Ukrainę Rosji, Rosja wydziera Wenezuelę tak. Ameryce. Tak, oni się po prostu dzielą na tej Mhm. zasadzie i po Tak, prostu Stany Zjednoczone wiedzą, że nie będą się pakować w każdy konflikt, bo za chwilę może być dyskusja o Tajwan, nie? Więc wiesz, tak, w mojej ocenie też już jest to ugrane i już jest ugadane, że co będzie, gdy Tajwan będzie, tylko my o tym nie wiemy. Ale to tak, w mojej ocenie już ten układ jest, że tak jak jest, idzie o te strefy wpływów i tutaj masz rację, no nie? Z pewnością, co by się zdarzyło, gdyby Ukraina kompletnie przegrała? To jeszcze nastąpiłyby kolejne fale uchodźców w mojej ocenie, tak. bo gro ludzi by kompletnie nie chciało już siedzieć tam, bo tam nie byłoby czego szukać. W tej chwili nie ma czego szukać na Ukrainie, a co dopiero jakby oni przegrali, to by było kompletnie. Więc większość młodych już w tej chwili ucieka z Ukrainy, to też bądźmy realistami. No i dalej byłoby to w jakimś tam stopniu zagrożenie dla krajów NATO, chociaż w mojej ocenie Rosja, ja też powiedziałem kiedyś na jednym z wywiadów ze mną, to teraz to krąży i ma prawie 1 milion wyświetleń na TikToku. Te moje zdanie, które ja powiedziałem, bo ja powiedziałem coś takiego, że chciałbym, żeby każdy Ukrainiec zrozumiał, że Rosja nie zaatakuje Polski z jednej bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że na terenie Polski nie morduje się obywateli rosyjskich, tak jak to robiła Ukraina na własnym terenie. No i ten akurat tekst, który ja wziąłem, jakoś dziwnie został wyłączony z wywiadu i prawie 1 milion wyświetleń ma obecnie, no nie? Na TikToku gdzieś tam sobie gdzieś Ale tam. Artur, ale Artur, musimy szczerze tutaj powiedzieć, bo ja bardzo sceptycznie podchodziłem do tego konfliktu, który, wiesz, nastąpił w 2014 roku i nie chciało mi się wierzyć, że naprawdę coś takiego ma miejsce. No byłem naiwny, po prostu byłem naiwny. Tak samo jak i naiwny byłem odnośnie wielu innych rzeczy. Mhm, No a niestety pamiętam, że wtedy uczyłem się języka rosyjskiego i mhm, to paradoksalnie Ukrainka nas tutaj w Newcastle uczyła tego mhm, języka mhm, rosyjskiego, taka Irina. mhm, I pamiętam, że ona nam mówiła, że tam naprawdę są działania wojenne i że naprawdę wiele się dzieje, i ja nie chciałem w to wierzyć, nie? mhm. Tylko że ona oczywiście nie mówiła mi podstaw politycznych, nie mówiła mi skąd to się wzięło. Później natomiast jak czytałem na ten temat, że to właśnie Ukraińcy tak naprawdę zaatakowali w Donbasie tą ludność Oczywiście. rosyjską, no też mi się nie chciało wierzyć, ale powiem ci szczerze, do teraz jeszcze ja nie wierzę w to do końca, ale już przyjmuję do wiadomości, że to może być prawdą, wiesz? Oczywiście, bo pierwsze czołgi na Donbas nie Moskwa puściła, tylko Kijów wypuścił. To Kijów wypuścił i Kijów zaczął bombardować. To przecież tak samo Rosja w Odessie, nie w Odessie, tylko Ukraina w Odessie mordowała obywateli rosyjskich i rząd ukraiński nic z tym nie robił, kompletnie nic z tym nie robił i do tego Ukraina dostała jeszcze wyrok w tej chwili, że ma odszkodowanie zapłacić tym ofiarom. Także wiesz, to jest tego typu sytuacja i to jest tego typu prawda, więc to jest to, co ja powiedziałem. Rosjanie nie będą Polski atakować, bo w Polsce nie morduje się obywateli rosyjskich, tak jak to robili Ukraińcy na terenie Ukrainy. Po prostu, no to jest prosta sprawa, no i prosta przyczyna. Natomiast powiem Ci tak, że jeżeli w tym najgorszym scenariuszu, w mojej ocenie,
no to automatycznie byłoby teoretycznie najgorsze to zagrożenie dla krajów NATO, bo ta granica by się jeszcze bardziej, może nie to, że przybliżyła, bo granica w tej chwili my z obwodem kaliningradzkim graniczymy, czy z Białorusią, Tak. ale by się poszerzyła, powiększyłaby się Mhm. ogólnie. No, co by to miało dla Polski? Na pewno byłoby zwiększona obecność wojskowa na terenie Polski, mobilizacja, długotrwałe utrzymanie sił zbrojnych, byłyby prawdopodobnie jakieś incydenty na granicy. Nie do końca wierzę, że robione przez Rosjan, bo nie do końca w to wierzę. Na pewno byłby potężny żal Ukraińców, bo oni już w tej chwili mają żal do Oczywiście, nas, że my przecież oczywiście. lotnictwa im nie oddaliśmy, niczego nie oddaliśmy. Tak. Zobacz, była sytuacja tego typu, że jak nie wiem, czy o tym wiesz, ale jak Załęcki chciał polskie samoloty F-16 od Polaków, to Polacy z Dudusiem by już oddali to za darmo, kompletnie za darmo oddawali, tylko że Stany Zjednoczone powiedziały, że się na to nie zgadzają i dlatego Polacy nie mogli tego oddać ogólnie. Więc o co tu chodzi? Chyba, że byłby to wybieg polityczny, nie? Chyba, że, bo oni zdawali sobie sprawę, co jest w kontrakcie między Amerykanami a Polakami i oni wiedzieli, że my nie możemy, Duduś wiedział, że my nie możemy tego oddać, a mógł to być tylko wybieg polityczny. Oczywiście, my wam damy, no ale Amerykanie się nie zgodzili, no i co No zrobisz? nie, no można tak robić, ale ja raczej Mhm. nie wierzę w wybiegi polityczne, bo Duduś jakby mógł, to by mu własne gacie oddał, bo przecież wszystko oddawał, kompletnie, kompletnie. Przecież on by gacie zdjął i brudne gacie mu oddał, nie? Załęckiemu. Także wiesz. No ale dobra, mamy kwestię kolejne koszty dla Polski, bo długotrwałe utrzymanie dużych grup uchodźców, presja by była na mieszkalnictwo, bo oni muszą gdzieś mieszkać. Jak już w tej chwili była presja w Siemianowicach Śląskich, między innymi tam ten twórca partii Polska jest jedna, zapomniałem, ten prezydent Siemianowic, on powiedział, że przecież rząd wywierał na nim Wpływ. że te mieszkania, które są oddawane, nie Polakom oddawać, tylko Ukraińcom. I on to oficjalnie przecież opublikował. To wyobraź sobie, co by było, jakby więcej Ukraińców to przyszło. Byłaby jeszcze Tak. większa presja, żeby im mieszkania dawać, a Polaków gdzieś w kąt wystawić, nie? Kolejna sprawa, kwestia Co, Artur, ja nie bardzo rozumiem taką politykę. Naprawdę, skąd te naciski są wywierane na polski rząd, żeby Ukraińców faworyzować? Skąd? Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. bardzo, bardzo prosto ci mogę to wytłumaczyć. No to zobacz sobie, jakiego wyznania są nawet Załęski. Jakiego wyznania jest? No, on jest Żydem, tak? To On on jest mówił, że jest Żydem. Żydem. A Mhm. i teraz sobie weź ten rząd, oczywiście tam połowa tego rządu już uciekła gdzieś za granicę, jak tak dalej pójdzie, to Ukraina będzie miała kolejny rząd na uchodźstwie, no nie? Także wiesz, bo tam wszyscy są oskarżani i wszyscy uciekają, ale z tego co na początku, ten rząd na początku wojny był, to chyba tylko dwóch nie było wyznania mojżeszowego. To ci tylko tyle powiem. Ale to już nie będę tego Aha. tematu rozwijał. Nie będę tego A w tematu. Polsce zresztą, dobrze, ja wiem, ale ja w Polsce zresztą też jest wielu takich polityków, nie? No jest, to też to co mówię, co Paweł Kowal tłumaczy, ja nie wiem czy on jest Kowal, czy on jest bardziej Kowalenko, bo to jest różnica między dwoma Mhm. nazwiskami Kowal a Mhm. Kowalenko, no nie? Ale to już sobie wnikliwi pogrzebią w drzewku genealogicznym tego człowieka, poszukają, zobaczą jakie są jego korzenie, na pewno wiele ciekawych atrakcji się dowiedzą. Powiem tak, ten skrajnie pesymistyczny wariant to byłby tak zwany, w polityce mówi się, że nazywa się, że to jest czarny łabędź, nie? Że czarny łabędź, no nie? I on po prostu ogólnie doprowadziłby jeszcze gorzej. Weź do sytuacji Polaków, bo weźmy sobie to, co mówił ten cały ambasador, który tłumaczył, że jak wielka awantura była, żeby no, karać za banderyzm, tak, w Polsce. I ten Mhm. ambasador tłumaczy na zasadzie, że a jak będzie ktoś przyjeżdżał do żony, do Polski, jak do siebie, tak i tak. No zaraz, przepraszam, no to po zakończeniu konfliktu to ta żona nie wraca na Ukrainę? To tutaj on ma Tak. przyjeżdżać do Polski? No chyba coś jest jechalo, nie? No, powiem ci, że wiesz co, na temat tego, co nasz prezydent Karol Nawrocki teraz prezentuje, ja uważam, że to jest taki promyk nadziei trochę. Ja wiem, co mi powiesz, że nic z tego nie będzie. Ja jednak chcę wierzyć, że Nawrocki coś przeforsuje, Nawrocki coś zmieni. Być może znowu
okaże się, że jestem naiwny, a być może, zresztą wiesz co, to chyba Wojciech Sumliński też mówił, że Nawrocki jeszcze jak był prezesem tam IPN-u, obiecał tam, że zabierze się że za te sprawy, nie pamiętam czego one dotyczyły, Jedwabnego, Jedwabnego, właśnie, tak, Jedwabnego. I jeszcze on tak, obiecał wszystkim, że a jak tak, został tak, prezesem dokładnie, IPN-u, to powiedział, że nie tak. może tego ruszać i tak dalej, i Dlatego, tak że go dalej. zablokowali. Tak, Tak. dokładnie. Wałęsa zresztą też coś takiego mówił, pamiętam. No. Ja pamiętam w radiu słuchałem jego wywiadu, to jeszcze był lata 90. W szoku byłem. Ja jeszcze byłem młodym łebkiem, ale w szoku byłem wtedy. Pamiętam, jak on mówił, że ja chciałem wam dać te 100 milionów, które obiecał, ale oni mi nie pozwolili. Tak to powiedział, pamiętam. No, Dokładnie tak no. powiedział. W każdym razie chcę wierzyć, że nasz prezydent coś zrobi w tym kierunku i naprawdę zablokuje, a przynajmniej wprowadzi jakąś ustawę, która będzie potępiała cały ten banderyzm i zakaże go obnoszenia się z tym na terenie Polski. Ja chcę w to wierzyć, bo ja uważam, że jest to jak najbardziej słuszna decyzja i coś takiego powinno zostać wprowadzone w trybie natychmiastowym od wczoraj, Mhm. tak naprawdę i po prostu od tego nie ma odstępstwa. I Mhm. uważam, że to dokładnie tak jak mówią, powinno być traktowane na równi z nazizmem, z faszyzmem jakimś, z Mhm. komunistycznymi jakimiś tam Mhm. insygniami władzy, czy jakimiś tam znakami, oznakami. I tak samo banderyzm powinien być traktowany. Mhm. Także od tego nie ma odstępstwa. Ja tutaj chciałem jeszcze tylko od siebie dodać, że dla mnie najbardziej optymistycznym wariantem byłby taki pojednanie między narodem polskim a ukraińskim, ale to naprawdę takie wyjaśnienie sobie wszystkich tych zawiłości historycznych, ekshumacja oczywiście ofiar po obu stronach granicy i po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej. I uważam, że to byłby najbardziej optymistyczny wariant, jednakże aż tak naiwny nie jestem. Ale nie dojdzie do tego. Ale Ja, Sławek ja nie wiem, dojdzie że do nie dojdzie. tego, bo jeżeli Wiem, zdaję rozkopiesz sobie sprawę. groby, to już Miller powiedział, jeżeli rozkopiesz groby, to efekt będzie taki, zobaczysz pomordowanych nie, po pierwsze, zobaczysz pomordowanych nie Żołnierzy, tak? mężczyzn, tylko Tak, dzieci, kobiety, a po drugie, to się ciągle robi kwestie w postaci, że to banderowcy ich pomordowali, tak? tak, Zwróć uwagę, że bardzo mała liczba tych ofiar zginęła od kuli. Więc tak, ich wojskowi nie rozstrzelali w dużej mierze. Część tak, oczywiście, ale bardzo dużą większość zamordowali ich własni sąsiedzi widłami i sąsiedzi, siekierami. tak, To byli tak, zwykli dokładnie. ludzie, którzy żyli obok Tak, tak, ciebie. To nie byli żadni tak. wojskowi. To jest Mhm. w tym narodzie we krwi po prostu. Tak, też zgadzam się całkowicie z tym. Więc oni na to nie pójdą, Mhm. bo wtedy się pokaże ich oblicze i oni musieliby się Tak, niesamowicie ukorzyć. Dla mnie najbardziej optymistycznym jest, żeby w tej chwili docisnąć jak karalucha Ukraińców, jak karalucha po prostu na tej zasadzie i to jest w stanie Ameryka zrobić i Stany Zjednoczone razem z Putinem. Bo jeżeli oni we dwójkę tego nie zrobią, to Ukraina nie. Po pierwsze, za korupcję ich przycisnąć, osądzić po kolei za to wszystko, rozliczyć z pieniędzy, które dostawali, po kolei, jak Unia nie chce, to nie, ale Amerykanie niech ich rozliczą ze swoich pieniędzy, po kolei i bo niestety debanderyzację Polska nie jest w stanie zrobić, a Putin jest w nie stanie jest. zrobić debanderyzację. Tak, tak, też się A, zgadzam z a, tym. a Putin jest w stanie zrobić Tak, debanderyzację, więc nie, dokładnie. jeżeli Aha. powiem Ci tak, jeżeli my mamy takie cioty w rządzie, to powiem Ci szczerze, słusznym będzie, że jeżeli ktoś inny zrobi debanderyzację. Dokładnie, Artur, to tak samo jak było za czasów jeszcze, no, prawie 400 lat temu, tak? Polska nie była w stanie zniszczyć Zaporoża, tak? Tak. No, a caryca Caryca Katarzyna, tak, Katarzyna nie? wjechała i tyle, Dokładnie, no, i zlikwidowała Sicz Zaporowską i tyle. dokładnie tak, nie? Także zgadzam się tutaj z tobą całkowicie. Ja jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, że oni byliby w stanie zrobić, tak byliby, ale dlaczego mieliby to zrobić? Jak wiesz, masz takiego wroda jakiegoś, no przepraszam za określenie, ale no niestety tak jest. Jeżeli masz stan zapalny jakiś taki, który można wykorzystać przeciwko, i to w samej Europie Środkowej, który można wykorzystać przeciwko
Unii Europejskiej, no to dlaczego mielibyśmy eliminować, dlaczego mielibyśmy uzdrawiać taki stan zapalny? No nie, no Mhm. najlepiej go utrzymywać i później rozgrywać tak, żeby szachować, wiesz, wszystkie strony. I Amerykę, i Unię Europejską, i wszystkich innych, którzy są zaangażowani w to, nie? No zgadza Także ja się. uważam, że tak reasumując już, bo chyba będziemy już powoli No kończyli, powoli. tak reasumując, to ja uważam, że nie sądzę, żeby ta wojna zakończyła się szybko, a jeżeli się zakończy w ciągu załóżmy pół roku, zakończy się całkowitą kapitulacją Ukrainy i wtedy zacznie się ostra jazda, jeśli chodzi o Polaków, dlatego że Ukraińcy swoją żółć wyleją na Polaków i po prostu na nas się będą wyżywali za to, nie? No oczywiście, też tak uważam. Jeżeli Mhm. teraz w czasie pokoju zamiast wdzięczności my widzimy Tak, tylko żółć, no to nie wierzę w to, żebyśmy po ich przegranej widzieli coś pozytywnego. Ja w to dokładnie, nie a wierzę. To jest mało bardziej, tego. bardziej niewdzięcznego narodu, to raczej nie widziałem. No jest jeszcze jeden taki naród równie na miarę niewdzięczny, ale to nie na tym kanale, no nie? Nie, Ale nie na tym kanale, bo nam zależy, żeby ten kanał trwał. no. No, dobrze, Artur, słuchaj, jeżeli chcesz coś dodać jeszcze, to proszę Nie, bardzo. z mojej strony jest Dobrze, wszystko. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy, co wy na ten temat myślicie. dokładnie. Wrzucajcie w komentarze, opisujcie, postaramy się do tego ustosunkować, no nie? Dokładnie tak. I ja dziękuję Ci, Arturze, i dziękuję oczywiście Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie nas. Tak jak Artur mówi, komentujcie i ustosunkujemy się do tego. Na razie, do widzenia Pozdrawiamy i do serdecznie. następnego. Pozdrawiamy do następnego odcinka.